Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na test praktyczny i prezentację dwóch nowych mikrofonów od marki Crux. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. Dzisiaj można powiedzieć, że będzie na bogato, ponieważ będzie i recenzja z testem dźwięku dwóch mikrofonów, ale też sobie będziecie mogli te mikrofony porównać 1 do 1. Jak ten dźwięk brzmi. O tym będzie za chwilkę. I dzisiejsze mikrofony to będzie Crux Empty, model, który pojawił się troszeczkę wcześniej w sprzedaży i taka zupełna nowość, czyli Crux Pin. Podobieństwa, różnice, jak wypada dźwięk, o tym wszystkim będzie dzisiaj. Na początek przyjrzyjmy się mikrofonowi Crux Empty, który jest naprawdę ciekawy. Jest dość masywny, dostajemy go z taką podstawką, która umożliwia tutaj regulację kąta nachylenia, więc swobodnie możemy go sobie wyginać. Za chwilkę Wam go pokażę z bliska. W zestawie oczywiście instrukcja obsługi, która pokazuje wszystkie tryby, wszystkie funkcje. A trybów rejestrowania dźwięku mamy aż 4, czyli jest kardioidalny, klasyczny, jest dookulny, jest tryb dwukierunkowy oraz tryb stereo. Czyli mamy tutaj kilka kapsuł w tym mikrofonie w tej cenie. Około 200 zł. Rewelacja. Jest kabelek o długości 2 metrów, więc całkiem długi. Z jednej strony USB typu C, z drugiej strony USB, ale jest to przejściówka, czyli mamy też USB typu C, więc podłączymy tak, jak jest nam wygodnie. Nie zabrakło elementów LEDowych, system plug and play, czyli nie wymaga żadnych sterowników. Mamy tutaj grafikę pokazującą te tryby nagrywania. Z tyłu pozostałe cechy, zakres częstotliwości, jakość 96 kHz przy 24 bitach i mamy wagę, która wynosi 445 gramów i jest to mikrofon pojemnościowy. No i tak wygląda sam mikrofon z bliska. Mamy tutaj wszystko pokryte takim miękkim materiałem. Pokrętło, które działa z takim wyrazistym ząbkowaniem, precyzyjnie i działa też jako przycisk, ponieważ mamy dwa tryby. Pokażę je za chwilkę. Całość możemy sobie z podstawy odkręcić. Gdybyśmy chcieli ten mikrofon zamontować na jakimś ramieniu, to nie ma problemu, a podstawka sama w sobie jest solidna i ciężka, dzięki czemu konstrukcja jest po prostu stabilna. No i możemy sobie dowolnie ten mikrofon wyginać. Jest tutaj pełna ruchomość aż do takiego zakresu. Mamy tutaj dotykowy przycisk wyciszenia, czyli przycisk mute. Wystarczy dotknąć i kontrolka nam też pokaże, że mamy wyłączony mikrofon. Zaraz Wam to zresztą zaprezentuję. Cała podstawka i ten uchwyt są metalowe, plastikowe. Mamy tylko pokrętło, którym możemy sobie dokręcić, żeby na przykład się już nie ruszał. A z tyłu mamy gniazdo mini jack na odsłuch, czyli możemy sobie tutaj podłączyć słuchawki, żebyśmy mieli monitoring tego, co się dzieje. Poniżej mamy przycisk do zarządzania LEDami. No i oczywiście gniazdo zasilania USB typu C, więc jak sobie go podłączymy, no to z przodu ożywają nam elementy LEDowe. I tym przyciskiem z tyłu możemy zarządzać sobie efektami, czyli wybrać sobie pojedynczy kolor. OK, przeklikujemy. No i mamy taki tryb wielokolorowy. Jak długo przytrzymamy, możemy sobie LEDy całkowicie wyłączyć standardowo. Znowu przytrzymujemy długo i LEDy wracają. Więc to jest taki dodatkowy element ozdobny. Natomiast spójrzmy sobie tutaj. Te LEDy są jednocześnie skalą, czyli pokazują nam, jaką wartość mamy ustawioną. I pierwsze przyciśnięcie to jest gain, czyli czułość mikrofonu. Jak sobie przestawimy na drugi kolor, to mamy wtedy głośność odsłuchu. I teraz mamy tutaj te 4 charakterystyki. Wystarczy przytrzymać ten przycisk długo. Przeskakujemy na dookulny, dwukierunkowy, czyli przód, tył, przed mikrofonem, za mikrofonem i tryb stereo, czyli nagrywanie także po bokach. Tryb kardioidalny jest idealny dla takiego korzystania jednoosobowego, ponieważ wtedy najlepiej zbierany jest dźwięk tutaj z przedniej części mikrofonu, a ignorowane są bardziej boki, tył. To się oczywiście przydaje, mniejsze zakłócenia. I właśnie jak dotykam ten przycisk na górze, tyk, to nam tutaj się robi czerwone. Dotykam jeszcze raz i się odznacza. Dlatego tutaj w tych LEDach nie mamy koloru czerwonego do wyboru, żeby to po prostu nie było mylące. Dlatego zawsze czerwony oznacza wyłączenie mikrofonu, a zielony włączenie z powrotem i potem mikrofon wraca na domyślnie ustawiony kolor. W jednym z trybów mamy taki bardzo powolny oddech, że te kolory nam samoczynnie się będą tutaj podmieniać. Kilka ładnych sekund trwa podmiana tego koloru, więc co tam
wolicie, to sobie można ustawić i to było z takim oddychaniem, a mam też drugi tryb, gdzie mamy takie przenikanie koloru bez przygasania, więc też fajnie, mamy tego do wyboru kilka różnych wersji. No i takie typowe RGB, gdzie tutaj nam to wszystko dynamicznie się zachowuje i ponownie jak używam pokrętełka, to mamy tą skalę. Tak więc bardzo fajnie wykonane i dzięki możliwości podłączenia słuchawek możemy z tego mikrofonu skorzystać. Jak z takiej prostej karty dźwiękowej, jakość dźwięku jest całkiem niezła, ale tutaj zaznaczę, że osobiście jak porównywałem z drugim mikrofonem, który zaraz omówię, to tamta jakość odsłuchu, jeśli byśmy chcieli korzystać z tego mikrofonu jako z karty dźwiękowej, jest odrobinkę lepsza. Tu jest dobrze, tam jest trochę lepiej. Jakbyście po prostu chcieli posłuchać muzyki przy pomocy tego mikrofonu na słuchawkach czy na głośnikach, no to najlepiej sobie wyłączyć mikrofon, bo inaczej ten mikrofon będzie mógł zbierać te szumy, jeśli nie wyciszycie sobie i będziecie po prostu to słyszeć, jak sobie podgłośnicie słuchawki, dlatego warto sobie to wyciszyć do korzystania z trybu dźwiękowego. Tak więc Crux Empty mamy omówiony, a drugi mikrofon to Crux Spin, który występuje tak w kolorze białym, jak i czarnym. Ponownie w zestawie dostaniemy przewód o długości 2 metrów, do czarnego mikrofonu czarny, do białego biały, z paseczkiem do spięcia nadmiaru przewodu i też mamy tutaj przejściówkę z USB-C na pełne USB, więc to jest naprawdę ok. Jest też instrukcja opisująca funkcje, natomiast tutaj mamy tylko tryb kardioidalny. Ponownie jest to mikrofon pojemnościowy, waga 370 gramów, więc minimalnie lżejszy. Ponownie możemy mikrofon z podstawy sobie odkręcić, żeby zamontować go na jakimś ramieniu. Podstawka tutaj też jest solidna, masywna, natomiast tutaj ten cały uchwyt mamy plastikowy. To jest pierwsza różnica. I tak, maskownice ponownie mamy materiałowe, natomiast w przypadku tego mikrofonu te maskownice są zdejmowane i możemy sobie dokupić dwa kolory tych maskownic. Mamy dodatkowe gadżety do dokupienia, czyli można sobie kupić ten lub ten i na przykład do czarnego mikrofonu ciemny, a do białego może być na przykład różowy. No ale oczywiście jeśli to sobie zrobicie odwrotnie, no to czemu nie? Już sprawdzamy, jak to będzie wyglądało. Cyk. Kwestia gustu, wszystko, jak się komuś takie połączenie kolorów spodoba, no to proszę bardzo. No i właśnie tutaj widzimy tą kapsułę, charakterystyka kardioidalna. Mamy ponownie potencjometr, który tutaj działa bez takiego ząbkowania, już jak w Crux Empty. Nie robi takiego try, tylko działa tak płynnie, ale z delikatnym oporem, więc fajnie. I też działa jako przycisk, bo mamy kilka trybów, które zaraz Wam pokażę, tylko jeszcze pokażę Wam mikrofon od tyłu. I tutaj nie mamy już aż takiego zakresu wyginania tego mikrofonu, ponieważ możemy go bardziej sobie tak odchylić, żeby lepiej zbierał dźwięk. I ponownie na górze tutaj mamy przycisk mute. Pokażę Wam to na wersji białej, bo kamera sobie zwyczajnie lepiej poradzi. Jest logo Crux Spin. Mamy tutaj to wszystko z przodu. No i z tyłu ponownie mamy gniazdo do odsłuchu. Tak jak mówiłem tutaj, jeśli chodzi o jakość przekazywanego dźwięku, czy taką funkcję karty dźwiękowej, to jest moim zdaniem ta jakość odrobinkę lepsza. No i mamy też gniazdo USB-C do zasilenia mikrofonu. I teraz co nam się zadzieje, jak ten mikrofon sobie zasilimy? Oczywiście słuchaweczki też możemy sobie tutaj wpiąć, po to jest taka przestrzeń, wycięcie, żeby tutaj ten kabelek ładnie się zadokował. Podpinamy zasilanie. I w tym momencie wygląda to tak. W tej chwili mikrofon jest wyciszony. Włączyłem mikrofon. Teraz ponownie wyciszam i znowu diody są czerwone. Naciskam jeszcze raz, a raczej dotykam. No i teraz widzicie już, że mikrofon jest aktywny, ponieważ jak coś mówię, to tutaj mamy skalę. Jak się przyjrzycie, na dole mamy tutaj ikonkę mikrofonu, czyli to oznacza, że teraz jak kręcę tym pokrętełkiem, to reguluję zakres czułości. OK, maksymalna czułość i teraz jak się przełączę, to mam tutaj ikonkę słuchawek, czyli teraz reguluję sobie głośność odsłuchu. Ale mamy tutaj w stosunku do mikrofonu Crux Empty jedną dodatkową funkcję ważną dla streamerów. Trzecie kliknięcie powoduje, że pojawia nam się i mikrofon, i słuchawki i wtedy mamy możliwość wyregulowania odsłuchu względem dźwięku, czyli jeśli jednocześnie w słuchawkach czegoś słuchamy, na przykład streamujemy, musimy słyszeć grę, a jednocześnie chcemy słyszeć swój głos, czyli mieć ten odsłuch, to sobie ustalamy, czy tego głosu ma być mniej, a gry więcej, czy tak na środku, czy na przykład więcej gry, a mniej monitoringu, to sobie możemy wszystko tutaj wyregulować.
Więc nie mamy tutaj już żadnych dodatkowych elementów LEDowych, jakichś światełek, po prostu mamy funkcje praktyczne. Więc myślę, że w tym momencie już wszystko wiecie, czym te mikrofony się różnią, w czym są podobne. A teraz czas na najciekawsze, czyli właściwe próbki dźwięku. No i czas na próbki mikrofonu. Z doświadczenia wiem, że te takie stojaczki, podesty na niewiele się zdają, o wiele lepiej zainwestować sobie chociażby w takie proste ramię, ponieważ mikrofon zwyczajnie będziemy mieć bliżej, ta próbka będzie głośniejsza. Chociaż w przypadku mikrofonu Crookspin na razie macie dźwięk z mojego mikrofonu krawatowego. Przechodzimy na próbkę 100% głośności, 100% czułości na samym mikrofonie. Tak więc lecimy z próbką. To jest test mikrofonu Crookspin. Próbka nagrywana z bardzo małej odległości, około 10 cm. Stwierdźcie, jak to w tej chwili brzmi. I okej, jak widzicie po skali, pomimo że byłem naprawdę blisko, no to tutaj nagrywa się to z taką bardzo umiarkowaną głośnością. Nic tutaj więcej, po prostu nie jesteśmy w stanie z tego mikrofonu wycisnąć. Możemy sobie tylko regulować na przykład poziom odsłuchu, inne takie parametry, że w tej chwili mam na przykład bieżący monitoring. No i jakkolwiek bym nie próbował, mam tutaj wszystko ustawione na maksymalny tryb. Zróbmy jeszcze taką próbkę z naprawdę bliska. Dosłownie będę przy samym mikrofonie, więc ocenicie, jak to wtedy wypada. Ok, i to jest próbka nagrywana z naprawdę bliska. W tym momencie dopiero głośność jest w miarę przyzwoita, dlatego z tej odległości myślę, że da się z tego mikrofonu korzystać. Natomiast pytanie, czy korzystanie z takiej odległości będzie dla Was ok. Oczywiście mamy charakterystykę kardioidalną i do tego mikrofonu należy mówić od przodu, ponieważ tak ma on tutaj umieszczoną kapsułę. Natomiast mimo wszystko głośność tego dźwięku nie jest powalająca, a jak jest z jakością, ocencie sami. No i czas na drugą próbkę, czyli mikrofon Crooks Empty, który wypada tutaj dużo lepiej, dlatego już Wam to pokażę w próbkach. Na razie pierwszy tryb, czyli dźwięk dookólny, 100% czułości również. To jest test mikrofonu Crooks Empty, próbka nagrywana z około 10 cm, czyli tak samo jak było w przypadku mikrofonu Crookspin, ta sama odległość, gdzie tam dźwięk był niestety dużo bardziej cichy. I teraz mogę przełączyć się na tryb dookólny. W trybie dookólnym ten dźwięk będzie brzmiał troszeczkę inaczej, ponieważ wtedy nieważne z której strony będę mówił, to ten dźwięk powinien być tak samo dobrze nagrywany. No i nawet nie muszę się specjalnie zbliżać, żeby ta próbka była wyraźna. Teraz nagrywamy w trzecim trybie. Tutaj ten dźwięk zbierany jest sprzed i za mikrofonu, więc uruchomione są dwie kapsuły. Teraz mówię zza mikrofonu. Ok, wracam do przodu. No i jeszcze mamy czwarty tryb. Tutaj bardziej dźwięk zbierany jest po bokach, więc sobie z tych boków mówię do mikrofonu, żeby tutaj ten dźwięk się dobrze zebrał. Jak widzicie, ścieżki się tutaj zamieniają. No i wracamy na pierwszy tryb. I tutaj w przypadku mikrofonu Crooks Empty działa to naprawdę dobrze. Możemy także obniżyć sobie nieco czułość i do tego mikrofonu przysunąć się jeszcze bardziej. Dzięki temu dźwięk będzie naprawdę wyrazisty, a jaka jest jakość dźwięku, no też ocencie to sami. Tak więc próbki macie, wiecie czego się spodziewać po tych mikrofonach. Co prawda nie miało to być porównanie, natomiast dla mnie zwycięzcą jest Crooks Empty. Nie dość, że ma 4 tryby, no to jeszcze ten dźwięk jest po prostu głośny i wyraźny. Natomiast Crookspin nadaje się do użytkowania z naprawdę niewielkiej odległości. No i ja osobiście też polecam dokupić sobie ramię do mikrofonu, ponieważ w przypadku Crookspin no to tak naprawdę niewiele byłoby słychać z tego mikrofonu postawionego na podstawce, no chyba że macie w karcie dźwiękowej jakieś mega wzmocnienie dźwięku, no to wtedy może to mieć sens. No i podsumowując, mieliście próbki mikrofonów, oba są praktyczne i niedrogie. Co prawda w zestawie nie mamy żadnego ramienia, ale także marka Crooks ma do wyboru ramiona do mikrofonów, więc gdybyście chcieli podnieść praktyczność takiego zestawu, mieć po prostu większą kontrolę nad nagrywaniem, to warto sobie w takie ramię też zainwestować. Odnośnie obsługi to nie jest ona skomplikowana, z mikrofonów prosto się korzysta, natomiast co do jakości dźwięku jest również naprawdę nieźle. Mieliście tutaj próbki, mogliście sobie posłuchać, jak to wypada w praktyce. Pamiętajcie, że linki do cen macie w opisie filmu. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za wsparcie, chociażby zostawienie łapki w górę. Możecie także napisać komentarz, czy udostępnić film, będę wdzięczny. A także warto subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.